Okej, Pop Goes Arcade 2020 Edition. Będziemy go sobie dzisiaj ogarniać. Nagrałem już 100%, teraz spróbuję to jakoś złożyć, żeby zmieścić się w, mam nadzieję, jakieś 3 odcinki. 2020 Edition jest rebootem oryginalnego Pop Goes Arcade, a więc polecam też sobie go ogarnąć dla porównania. Można zobaczyć, jak te gry rozwijały się pomiędzy Arcade'em 2, teraz 2020 Edition. Tym razem gra jest wystarczająco duża, że nie nazywa się już interaktywnym teaserem, a pełnoprawną grą w serii. Zaczynamy w miarę spokojnym miejscu, wstajemy sobie z ławeczki w ogrodzie, rozglądamy się po okolicy i naszym pierwszym celem jest znaleźć Sarę w gospodzie w tej lokacji. Zawsze kiedy gubicie się i nie wiecie co zrobić, kliknijcie E i na samej górze pojawi się Objective, czyli nasz obecny cel. Nawet jeżeli nie doczytaliście dialogów, to może wam pomóc to się odnaleźć. Karczmy służą w głównej mierze do zapisywania naszej gry i do tego też jest Manora, która znajduje się za ladą w lokacji. No i jest też Sara, do której tutaj w ogóle przyszliśmy. Z dialogu dowiadujemy się, że ktoś próbuje wysadzić życie z pobliskich lasów i cały południowy las został już zniszczony. Z jakiegoś powodu Pop Goesa nie było przy tym wszystkim, jak pierwszy las był niszczony, ale teraz nadeszła pora na odwet. Południowy las jest zamknięty i musimy znaleźć 3 klucze, które najpewniej znajdują się w pozostałych lasach. Gra buduje też osobowość każdej postaci i Sara wydaje się być tutaj taka bardziej odpowiedzialna, zorganizowana. Jest w pewnym sensie szefem, a my jesteśmy siłą roboczą. Mówi nam gdzie iść i co robić. Sara wyjaśniła nam, że pierwszy las, do którego powinniśmy iść, to zachodni las, ale tak szczerze to włączyłem się trochę i nie wiedziałem gdzie iść. Najpierw chciałem się rozejrzeć po ogrodzie, pozbierać monetki, dowiedzieć się jak to wszystko wygląda. Tuż pod karczmą znajduje się wykopany otwór w ziemi, ale póki co nie możemy z niego korzystać. Pop Goes nie jest wystarczająco silny, więc najwyraźniej będziemy mogli coś z tym zrobić dopiero później. Jeśli pójdziemy do góry, to znajdziemy drogę właśnie do południowego lasu, znanego też jako kwitnący las, choć po tym co się wydarzyło jest teraz martwym lasem. Można zauważyć, że za kratami jest ciemna ziemia, jakaś zniszczona, skorumpowana. Jak mówiłem, nie doczytałem gdzie mam iść, więc zacząłem od zejścia do północnego lasu, co nie było najlepszym pomysłem, bo tutaj już są trochę silniejsi przeciwnicy. Miałem wystarczająco dużo szczęścia, że pierwszy przeciwnik, na którego trafiłem, był najsłabszy w całej lokacji i spudłował parę razy w walce ze mną, dzięki czemu udało mi się go pokonać. Dlatego pamiętajcie, zawsze czytajcie dialogi Sary, ewentualnie sprawdzajcie to E, które wyraźnie wam powie gdzie macie iść. Muszę przyznać, że gra zaczyna się dosyć ostro, bo przeciwnicy są dosyć silni, a my nie wiemy jeszcze co się dzieje. Już w pierwszej walce musiałem liczyć na parę pudeł przez przeciwnika. Póki nie mamy żadnych itemków, to ciężko zrozumieć co się dzieje i po prostu klikamy atak w kółko. Przeciwnik może ładować krytyka i wtedy atakuje z potrójną siłą, a jeżeli obronimy się, to wciąż będzie to 1,5 siły z normalnego ataku.
ale w zamian za to przeciwnik może pudować, a my też mamy szansę na atak krytyczny, więc nie jest źle. W jesiennym lesie znajdujemy Saffron, która chce nam pomóc w naszej misji i szuka klucza, choć póki co nie odniosła żadnych sukcesów. Saffron jest tutaj taka bardzo chętna przygód, pomocna, chce ułatwić nam jakoś tą przygodę i robić co w swojej mocy. Warte uwagi jest też to, że zgodnie ze wskazówkami, które pojawiają się w menu gry, główna ścieżka, którą widzimy, prowadzi bezpośrednio do bossa, ale zawsze możemy rozejrzeć się w inne strony, znaleźć więcej części lasu. Karczma i sklepik zawsze znajdują się gdzieś poza główną ścieżką. No i znalezienie sklepu jest takim pierwszym celem w lesie, bo to właśnie tutaj możemy boostować naszą postać. Pokonywanie przeciwników nie podnosi nam w tej grze poziomu, ale daje nam pieniądze, za które możemy kupować upgrade'y. W sklepie Reda możemy znaleźć leczenie, boosty do ataku, do obrony, tarczę, która da nam nietykalność na 3 tury, a także 2 upgrade'y, które mogą dać nam 10 życia za 60 monetek albo 2 do ataku za 75 monetek i na tych rzeczach najlepiej się skupić od samego początku, choć dobrze jest mieć w zapasie jakieś drobne leczenie zawsze. Patrzcie, po pierwszych zakupach mam już 60 HP, 6 ataków, wcześniej miałem 30 HP, 4 ataków, więc jest to już mocny power up na start. Po tych pierwszych upgrade'ach warto spojrzeć na bossa, bo musimy wiedzieć, jak bardzo musimy się jeszcze zupgrade'ować, czego nam brakuje. No i pierwszym przeciwnikiem jest skorumpowana Chica. Mieliśmy identyczne staty podczas walki, ale Chica miała jedną ważną, silną stronę. Co 3 tury podskakuje i ma zapewniony unik od naszego ataku, a jednocześnie wciąż nas atakuje, co jest dosyć OP. Muszę przyznać, że było blisko i prawie
i gdyby spudłowała jeden raz więcej, to już bym to wygrał. Było bardzo blisko. Warte uwagi jest też to, że walka z bossem nie prowadzi nas do takiej kompletnej przegranej, po prostu jesteśmy cofnięci przed bossa i zyskujemy swoje itemki. Nie musimy zapisywać progresu tuż przed walką z bossem. Jako że prawie wygrałem, to skoczyłem do sklepu, podniosłem sobie atak, kupiłem booster ataku i poleciałem na drugą rundę. Przyznaję, że strasznie nieprzemyślane były moje ruchy. Chica ma ten skok zawsze co trzeci atak, więc powinienem wykorzystywać rundę, w której skaczę zawsze na obronę albo na użycie itemkę. Tutaj walczyłem bardzo na chama. Za pierwszym razem powinien był to wygrać, jeżeli bym wiedział, o co chodzi. Ale cóż, udało się. Po pokonaniu Chiki mogłem przejrzeć skrzyneczkę, która za nią była, w której znajdował się pierwszy klucz do bramy. Idąc do góry możemy też znaleźć specjalną strefę, do której nie mamy dostępu. W ziemi jest rozkopana wielka dziura, którą, jak tabliczka mówi, jest w stanie przeskoczyć tylko Chica. Jeżeli rozejrzeć się po całej mapce, jest dużo miejsc, które są niedostępne do przejścia i będziemy musieli się tam dostać dopiero później. Ale co jak co, pokonaliśmy pierwszego bossa i możemy wrócić do Sary i ogłosić nasz pierwszy sukces. Sara proponuje nam teraz sprawdzenie północnego lasu. W tym miejscu sytuacja się trochę powtarza i po prostu musimy powtórzyć całą sekwencję 3 razy. Wchodzimy do lasu, grindujemy przez chwilę, zdobywamy wystarczające siły i itemków do pokonania bossa i idziemy dalej. Północny las nazywa się Zielonym Lasem i ten jest taki zwyczajny, letni, zielone drzewka, muchomory i tak dalej. Zwykłe, małe, przyjemne miejsce do ogarnięcia. Oszczędzę wam trochę grindu, na który zbierałem hajsik na itemki, ale pokażę, co tutaj się dzieje w tym lesie. Widzieliście już dzika i kota, ale najsilniejszym przeciwnikiem w całym lesie jest dzięcioł, Woodpecker.
Specjalnym atakiem Foxy'ego jest rzucanie krytyka bez ostrzeżenia. Foxy może używać swojego haku, który zadaje nam potrójne obrażenia i działa tak samo jak skokczyki, regularnie co 3 tury. Za pierwszym razem, kiedy nie wiesz czego się spodziewać, wchodzi to mocno zaskoczenia. Ale to też jest pierwszy moment, w którym dowiedziałem się, że itemki po przegranej walce z bossem się zwracają. Zrobiłem drobne zakupy, zaopatrzyłem się w tarczę, bo doszedłem do wniosku, że będą użyteczne przeciwko temu typowi, który wali krytyki regularnie. Za cenę 2 tarcz poszło raczej prosto i pokonałem Foxy'ego i ogarnąłem drugi kluczyk do bramy. Foxy jest też odpowiedzialny za te zjazdy po linie, używa swojego haku i dzięki temu może się przedostać przez takie miejsce. Meldujemy generałowi wykonanie zadania i Sara wysłała nas do ostatniego wschodniego zimowego lasu. Tutaj widzimy trochę więcej charakteru Stone'a, on jest takim lekkim duchem, wszyscy się martwią dookoła, Sara nadzoruje, Saffron szuka kluczy, Blake prowadzi badania na temat korupcji lasów, a Stone lepi bałwana. Prawdziwy wariat. Podoba mi się takie zachowanie i chyba dobrze pasuje do jego roli w pizzerii, gdzie nie robi rzeczywiście nic istotnego, siedzi na zewnątrz i tyle, kiedy inni pracują. Animatroniki w pizzerii po głosach zachowują się jak pracownicy. Tak szczerze, ten zimowy las nastraszył mnie nieźle, bo 2 razy pod rząd dostałem skorumpowanego wilka, który jest najsilniejszą postacią w lesie. Już bałem się, że pozostali będą tylko gorsi. Raszowałem do sklepu i już nawet omijałem monetki, żeby tylko nikt mnie nie zaatakował po drodze.
Trzecim bossem jest oczywiście Bonnie. Mądrze, że właśnie ten animatronik jest wybrany jako ostatni w serii, w której jedną z najważniejszych postaci jest Black Rabbit, czyli wariacja Bonniego. Bonnie jest strasznie ciężki, bo ma umiejętność Dig, która pozwala mu co trzecią turę wyleczyć sobie życie. Szalony wariat. Nie jest łatwo takiego typa rozwalić, bo zadasz mu w 3 tury 48, a on wyleczy się za 45. Nie ma jakiegoś specyficznego itemka, który może tutaj skontrować, poza takim bardzo podstawowym boostem do ataku. Trzeba zwiększyć swój podstawowy atak, a potem pomnożyć go boosterem i dopiero wtedy można się bawić. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jeżeli chcę grindować, to najlepiej grindować w pierwszym lesie, bo postacie są tam okropnie słabe. I z tego też powodu można szybciej ich pokonywać, a pieniądze za pokonanie przeciwnika nie są jakieś mniejsze tak naprawdę. Wszędzie tyle samo jest mniej więcej. Tyle naładowałem sobie atak do 24, to są już 72 obrażenia w 3 tury, a nawet nie potrzebowałem wiele używać. Ten drugi krytyk naprawdę nie był potrzebny nawet, mogłem go pokonać i bez tego, ale udało się ostatecznie i tyle fajnie. Bonnie jest odpowiedzialny za podkopy i jego strefy to te zasłonięte przez wielkie kamienie. Kiedyś będziemy mogli się przekopać, ale póki co nie wiemy nic, pokonanie żadnego z tych 3 bossów nie dało nam ich zdolności. Także kończymy ten raz. Wracamy do Sary, no i oczywiście każe nam iść do południowego martwego lasu. Mamy już wszystkie 3 klucze.